Witam Was en op jullie gezondheid. Tak jest, witam Was. Dziś kolejny film. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić swój nowiutki test, który zrobiła ze swoją skórą. Głównie chodzi o skórę twarzy, czyli tak zwane zmarszczki. Jak ona tutaj sobie z tym radzi, ponieważ już kiedyś wspominaliśmy, to było bodajże prawie że rok temu, że takie minimum może brakować jeszcze pewnie z tydzień, dwa, gdzie to zapowiadaliśmy, że robiła sobie nowy test, ponieważ najpierw chciała to na sobie wytestować dłuższy czas, czy będzie jakaś różnica widoczna, czy nie będzie żadnej różnicy widocznej. Więc teraz minął już prawie że ten rok, jak to sobie stosuje właśnie na tę skórę i zauważyła rzeczywiście pozytywne efekty. Zresztą ja też zauważyłem pozytywne efekty, że to po prostu rzeczywiście pomaga. Ale po co? Ja nie chcę pisać albo daj moje komentarze na takie pytanie, jaki materiał ty używasz i co. Albo to jest to, czy to. No tak, bo niektórzy próbowali już wcześniej, jak gdyby się dowiedzieć, co ona tam próbuje na tą skórę, czym ona to robi, czym ona to smaruje i tak dalej, i tak dalej. I specjalnie tego tematu unikaliśmy, ponieważ najpierw chciała to sprawdzić na sobie. Po co? Bo ja już używałem i to jest tych lat temu, to jest od bardzo znana marka. Ja używałam amandelmelk en meer amandelproducten op mijn huid. To już dawno temu chyba było, też my razem nie byliśmy, nie? Wtedy. Nie, było przed twój czas. Używała właśnie z takiej jakiejś pewnej tam firmy w Holandii produktów na bazie migdałów właśnie. I ja miałam problemy na mojej skórze środkowo 2 tygodnie. No tak. I bo ja miałam moje doświadczenia tych lat temu, po co ja musiał tam wasz ryzyk na fizyk, naprawdę, kiedy ja robię test, bo to, co jest dobre na jeden, to nie znaczy, to automatycznie jest dobre Dla kogoś innego, tak. Tak. Także ten test przebiegł pomyślnie po tym całym czasie. Ale również ja nie daję wam gwarancji. Ten produkt, który zaraz on mówi, co to jest, naprawdę, daje wam tak samo rezultaty, jak jest na mój bla bla, bo ja mam inny styl życia. Nic większego. No o tym też chciałem właśnie powiedzieć, że to nie jest sama tylko i wyłącznie ta metoda, ale tak jak wiecie, ona cały czas jest na diecie karniwora. I to po prostu trwa. I no wszyscy to nazywają dietą. Ja też mówię po prostu dieta karniwora. Dla niej to nie jest dieta, ponieważ dieta zawsze jest czasowa i później się z niej wychodzi, a dla niej to jest styl życia, ponieważ ona jest cały czas na tym. Także to też swoje efekty po prostu u niej robi. I co? Kiedyś przedstawialiśmy wam to. Taką mgiełkę wodorową. Wcześniej była jeszcze inna. Później zmieniliśmy na ten model, żeby był lepszy. No właśnie. I tak się to po prostu psika tym. I z tego korzystała wcześniej cały czas. Teraz się zmieniło troszeczkę inaczej. Ale używam to jeszcze. No właśnie chciałem to powiedzieć. Ty za szybka jesteś dzisiaj. Okej, bardzo przepraszam. Również bardzo przepraszam na waszą stronę, moja strona. Tak, chciałem właśnie przedstawić dokładnie jak to robisz, czyli po prostu wstaje rano, najpierw się obudzi, czyli trwa to jakieś tam 10-20 minut, aż się obudzi, bierze sobie tą mgiełkę wodorową i spryskuje sobie tą twarz całą. Ja sobie też spryskam, teraz będę mieć mniej zmarszczek. Chociaż mi one za bardzo nie przeszkadzają. Także od tego zaczyna. To jest bardzo proste, ponieważ to wystarczy tylko tutaj otworzyć, tutaj się to odkręca. Tak kiedyś wam już przedstawialiśmy, ale może ktoś nie widział tego filmu lub w ogóle jest nowy na kanale.
Więc wytłumaczę. Odkręcamy to. Tutaj wlewamy czystą wodę, czyściutką. Dobrze by było, jak ona by była zozonowana, czy przepuszczona przez filtr, czy przez jonizator, tego typu rzeczy, żeby ta woda po prostu nie miała tam chloru, tego typu rzeczy. Wiecie sami, o czym mowa, zanieczyszczenia w wodzie i tak dalej, czyli po prostu tutaj to sobie do tego nalewamy, zakręcamy, zostawiamy to na jakieś 10 minut, 15, może być 20, to nic się nie dzieje, jak to dłużej postoi, ponieważ jak to raz zaleje, to tego oczywiście nie wypryska całego w jeden dzień, tylko po prostu to tam na parę dni jej wystarczy, jak jest raz zalane i później znowu się zalewa. Ale co też jest fajnie, teraz idziemy do strony zimowe czasy i każdy od nas wie, co radiatory, verwarmingselementy, Ogrzewanie, no, po prostu robi- wysusza skórę. No. tak, to znaczy parę razy dziennie. I później zima, też na zewnątrz, naczynka krwionośne mogą pękać i tak dalej. Więc co? Od tego zaczynamy. To jest pierwsze. Czeka, aż to wszystko ładnie wyschnie, czyli się wchłonie. To chwila, moment trwa. Tylko może nim przejdę jeszcze dalej, to jeszcze wam powiem troszeczkę, dlaczego wodór. Ponieważ wodór jest w Japonii bardzo mocno używany. Wszystkie urządzenia właśnie, które produkują wodór, są tam zarejestrowane jako urządzenia medyczne. Czyli po prostu wodór jest tam na szeroką skalę wykorzystywany. Pije się wodór przez różne generatory wodoru, mają terapię przez wdychanie wodoru, na różne mają właśnie na skórę. Tak samo jak są problemy skórne tego typu, to właśnie używają mgiełek wodorowych, czy też piją też wodę wodorowaną, po to, żeby po prostu sobie wspomagać ten organizm. Dlaczego? Ponieważ wodór jest bardzo mocnym przeciwutleniaczem. I bardzo często mamy różnego rodzaju kosmetyki i tak dalej, gdzie właśnie pisze się, a tu jest dużo witaminy E, tu jest dużo tego, tu jest dużo tego, tu jest dużo tego, bo to przeciwutleniacz i pomaga ci redukować zmarszczki. Tak właśnie się pisze. Jednak pomija się ten fakt, że w tych kremach i w tym wszystkim jest bardzo dużo innych substancji, które nasze ciało za bardzo nie wie, co ma z tym zrobić, ponieważ jest to ciało obce, które wchodzi w tym momencie przez skórę i tak dalej i jest problem. I tutaj wiele ludzi też mówiło, no ale przez skórę się przecież nic nie wchłania. No właśnie, skoro by się przez skórę miało nic nie wchłaniać, to jak mogłaby działać maść przeciwbólowa na przykład, którą się smaruje? No, to sami sobie pomyślcie, jest wiele różnych innych testów, Tak, które można zrobić. ale również są tak, ja nie mówię nazwy od ten maść, ale są typikalne maście i również cepki chyba jest to słowo. I kiedy to jest używane albo na 4 literki tam na dole, albo smarowane, później nerki mają problem. Są takie maści niestety też, Tak. ale to już zostawmy na marginesie. I dlatego właśnie wodór jest substancją naturalną. My kiedyś mieliśmy w jelitach, mówię celowo kiedyś mieliśmy, bo już nie mamy, już wytraciliśmy bakterie, które produkowały wodór w jelitach. Szczepy bakterii. Dziś praktycznie mało kto je już ma. To bardziej bym powiedział tacy aborygeni jeszcze by mieli, takie ludzie tradycyjne, którzy żyją tam w dżunglach, nie mają styczności z cywilizacją, te jeszcze będą mieli te bakterie, my już ich raczej nie mamy. I one były nam jak najbardziej potrzebne, ponieważ wodór, podobnie jak witamina C, tyle że wodór jest dużo, dużo razy mocniejszy niż witamina C, właśnie jest przeciwutleniaczem. I teraz nakładając sobie taką mgiełkę wodorową na twarz, po prostu te przeciwutleniacze bezpośrednio wchłaniają się do skóry i od razu tutaj działają i hamują te wolne rodniki, czyli zatrzymują starzenie się skóry. Na takiej zasadzie po prostu to działa, bardzo prosto to tłumacząc, nie wchodząc w jakieś super, mega chemiczne formułki i tak dalej, żeby każdy z nas to po prostu mógł zrozumieć, bo wiecie, że ja z tego słynę, że ja zawsze mówię prosto i nie zaczynam sypać chemicznymi regułkami, bo sam ich nie lubię, więc po co utrudniać sobie życie i po prostu cwaniakować i po prostu mówmy to prosto. I to jest pierwszy etap, który robi. W momencie, kiedy się to wchłania, czyli jest suche, bierze smalec
gęsi. Dokładnie smalec gęsi. Bardzo starodawna rzecz, którą nasze babcie, prababcie znały, stosowane na przeziębienia, na przeróżne inne rzeczy. Także smalec gęsi ma bardzo szerokie zastosowanie. Piło się go kiedyś też i w chorobach płuc na przykład. To wiem, jeszcze moja prababcia też mi to kiedyś mówiła. Także no, to było bardzo, bardzo popularne w tych czasach. I ona właśnie używa sobie smalec gęsi i naciera sobie skórę. Nie mocno trzeć, ponieważ skóra jest delikatna na twarzy. Także nie wcieramy jak szaleni, żeby to było czerwone, tylko po prostu można to i tak lekko wklepywać, jak ktoś ma bardzo delikatną skórę. Można to leciutko tutaj wetrzeć sobie i po prostu taką cienką warstwę sobie nakłada i tak to zostawia. Jeżeli gdzieś nigdzie nie idziemy i tak dalej, to po prostu ma to tak na sobie cały dzień. To się powolutku wchłania. Do środka, jeżeli wychodzi, to przeważnie delikatnie taką, nie chusteczką, tylko takim ręcznikiem jednorazowym, to tak oklepuje, żeby ten nadmiar tego tłuszczu po prostu wsiąkło. Albo ręce i później smaruj na inne miejsce Tak, ciała. to też wyciera rękami i wciera później w ręce na przykład, czy tutaj gdzieś to się rozcieńcza, to jeszcze bardziej, jak zostało gdzieś czegoś za dużo i tak po prostu jej skóra jest tutaj. Najpierw są wszystkie wolne rodniki zniszczone przez wodór, czyli zatrzymane starzenie skóry, a następnie jest na to smalec gęsi, który jak gdyby stymuluje całą skórę, odnawia, dodaje właśnie tego tłuszczu, tej wilgoci, tego wszystkiego i pozostawia barierę ochronną na skórze. Po to na przykład, jeżeli jest zima i wychodzimy na zewnątrz, czego ja nienawidziłem, to jeszcze pamiętam do dzisiaj, jak moja babcia zawsze brała taki dziwny krem, mówi, chodź, bo tam jest zimno na dworze i po twarzy przejęła. To była dla mnie katorga, ja tego nienawidziłem. Po to właśnie, żeby po prostu nie pękały nam naczynka, żeby się skóra nie przesuszała na zewnątrz, po to właśnie jest zrobione. W lato również ma to swoje plusy, ponieważ skóra lepiej to wszystko toleruje, słońce i tak dalej, i jest dużo lepiej. Ale tu, kiedy jest lato, ja dam was ostrzeżenia, bo kiedy wy macie jeszcze węglowodany i inne marki środkowe was jedzenia, każdy od nas wie, kiedy idziemy na dwór, później jest Pocisz się, Okej, ale u mnie nic nie się stało. Ondanks dat het dan buiten heet was, ben ik gewoon opgesmeerd en ben naar buiten gegaan. Mijn huid daaronder is gaan transpireren, maar door het ganzenvet is het lekker koel gebleven voor mij. En dat is heel vreemd. Ona wychodziła na zewnątrz w lato i pomimo, że słońce było mocne, że się tam może lekko zaczynała gdzieś pocić, to po prostu dzięki temu smalcowi jej twarz dalej pozostawała chłodna. I jeszcze jedna uwaga, jak już przy tym jesteś. My nie doświadczamy poparzeń słonecznych. Odkąd mamy wyeliminowany cukier z naszej diety, czyli wszystkiego rodzaju węglowodany, chociaż u mnie się one jeszcze lubią przewinąć czasami, szczególnie w lato, jak jest dużo owoców na ogrodzie, to ja jak ten niedźwiedź, wiecie, zawsze się nawcinam, później na zimę mam jeszcze taki bebeszek i na wiosnę on znowu znika, czyli tak jak prawdziwy niedźwiedź, który się na zimę nawcina wszystkich owoców i przez zimę to znowu znika, bo przez zimę to ja znowu jestem na diecie keto, czyli bez węglowodanów, bo nie ma po prostu owoców, nie mam nawet przeważnie jak wyjść, żeby ich kupić za bardzo, także nawet mi się nie chce i nie wychodzę po nie. Także to jest cała jej metoda, którą po prostu stosuję już od dawna na właśnie swoje zmarszczki, żeby utrzymać swoją twarz w dobrej kondycji. I jeszcze przypominam, że ona ma w tym momencie 59 lat i dużo nie brakuje, będzie 60 lat. Także jeszcze gdzieś brakuje 3,5 miesiąca, gdzieś tak plus minus. No, gdzieś tak 3,5, może niecałe 4 miesiące gdzieś tak brakuje do tego, aż będzie znowu miała 60 lat. I efekt sami widzicie, połączenia dobrej diety,
używania wodoru na twarz i używania naturalnych substancji, nie jakichś chemicznych kremów, czyli typu smalec gęsi. Ale jeszcze, ja nie oglądam telewizor, ja nie chcę, słucham ani słowo od radio, muzyka, tak, informacje, które jest dobre na mojego myślenie, jest ok. Wszystkie inne rzeczy, Tak. bo ja oczywiście wiem, co i jak jest grane. No. Ale no, tu masz też rację, bo po prostu to generuje też stres, jak wiadomo, a stres nie jest korzystny dla naszych organizmów i też niestety produkuje wolne rodniki, stres oksydacyjny tak zwany, który też przyspiesza starzenie się, więc po prostu też się ich nie stresować jest też bardzo, bardzo ważną rzeczą. A jeżeli jest więcej stresu, to trzeba zwiększyć magnez oczywiście w swojej diecie, ewentualnie zasuplementować, jak nie damy rady go naturalnie uzupełnić, bo to może być czasami dość spore wyzwanie, żeby go naturalnie jeszcze dostać w odpowiednich ilościach, to wtedy warto zasuplementować. Co do tej mgiełki, to jeszcze chciałem wam powiedzieć, że tutaj nie ma żadnych baterii, nie ma nic tutaj się nie robi z tym, nic się tutaj nie wymienia, tylko dolewać wody i używać. To jest tyle, co tu trzeba po prostu z tym robić. To nie jest elektryczne urządzenie, ona się wytwarza sama, tutaj ten wodór sam się wytwarza dzięki właśnie tym warstwom minerałów, które tutaj w środku są i tak to właśnie zostało skonstruowane, żeby to po prostu wytwarzało właśnie wodór i dlatego to po prostu działa. Ale ja mam jeszcze inne, co ja robię. Ruch. Tak, ruch też oczywiście jest dobry, jak najbardziej, ale to już bardziej ruch dla całej twojej figury ogólnie, Tak. ruch, ale na twarz, no to ruch już tutaj nie masz na twarzy, bo nie chodzisz brodą po ziemi. Taki żarcik na marginesie. Okej. Bo wy widzicie na mój twarz, ja nie uśmiech jak on, bo to jest typikalne. Polski żart. Tak. Dokładnie. Ale jeszcze to też jest bardzo, bardzo ważne, kiedy jakiej marka smalec gęsi nie mówię. Zwykły smalec gęsi. Może być domowo zrobiony, to już po prostu sami możecie sobie znaleźć. My różne stosowaliśmy, chociaż głównie mamy jeden taki, gdzie kupujemy, a reszta to już po prostu czasami gdzieś indziej, jak na Węgrzech byliśmy, no to po prostu tam nie mieliśmy tego smalca ze sobą, bo zapomnieliśmy go ze sobą wziąć, więc po prostu tam musiałem iść i tam kupić i się to nazywało Lebaschil, czy jakoś, czy Lebarschil, jakoś tak, gdzieś tam jeszcze leży nawet tam, nawet to wymówiłem wtedy dobrze, bo przeczytałem, wymówiłem to i pani od razu załapała, o co mi chodziło. Tak. Po co? Ja nie chcę mówić, gdzie my kupujemy smalec gęsi. Okej, Węgry to było w Budapeszcie, na ten bardzo duży... Na tym rynku, który tam w środku był, no. Bo raz był taki filmik, że dobre produkty, które były mówione, gdzie były kupione, na jaki sklep i później Później te produkty zaczęły nagle znikać z tych sklepów i już ich nie było. I dlatego ja nie mówię gdzie i proszę nie pytajcie mnie, bo ja nie daję reakcji. Zwykły smalec gęsi, każdy jest taki sam. Tak. No. Dobra, to by było na tyle. Metoda ujawniona. Co teraz robi? Mam nadzieję, że wam to pomoże. Mgiełkę można zakupić, macie link w opisie tego filmu. Także tutaj po prawej stronie taki dziubek klikniecie, opis wam się rozwinie. Tam macie link do tej mgiełki, macie też numer telefonu do tego sklepu, gdzie myśmy ją kupili, bo to też tak no, dostałaś na prezent ode mnie. Wcześniej miała taki model elektryczny, później kupiłem ten, żeby nie trzeba było cały czas ładować i tak dalej, więc po prostu wymieniłem na ten taki. No i tam macie ten link do tego sklepu, gdzie to po prostu kupiliśmy. Macie tam też jeszcze kod zniżkowy, który wam jeszcze da zniżkę za to, że jesteście naszymi widzami, także możecie też taniej kupić przy okazji. Dobra. No i to by było
na tyle, co chcieliśmy wam dzisiaj przekazać. Także życzymy wszystkim miłego dzionka. Też dla panów może to być jakiś dobry pomysł swoim kobietom na prezent, ewentualnie za niedługo święta będą, także Albo na prezent wziąć. Kobiety, które chcą mieć twarz od męża, wygląda troszeczkę. Ja dzisiaj chyba zaraz 20 lat się odmłodzę i będę wyglądać jak Milch Bubi. Jak mnie tak będziesz pryskać tym dzisiaj. Ale to nie jest żart, bo są również mężczyzny, którzy używają to. Oczywiście, tak, jak najbardziej. Mężczyźni też powinni dbać o swoją skórę. A tak. Bo też, no po prostu też efekty starzenia widać się, no i tego, no. Także no dla mężczyzn też oczywiście jak najbardziej. No i również dla ludzi, którzy mają problemy skórne, moi drodzy. Tak. To pamiętajcie, egzemy, łuszczyce, tego typu rzeczy, AZS-y i te wszystkie różne inne dziwactwa, trądziki różowe i nie wiadomo co jeszcze, to cała grupa. Wodór w Japonii jest na to bardzo szeroko stosowany. Bardzo szeroko jest na to stosowany i ja sam miałem poprawę tego, bo kiedy miałem wysypy łuszczycy, to też tego używałem. Głównie jak mi czasami wysypywało tutaj właśnie przy oczach, tutaj na twarzy, że aż cała twarz się robiła czerwona i piekło. I miałem jeden taki film kiedyś, gdzie miałem taki jeden atak, bo przez przypadek zjadłem coś niedobrego. I wtedy nawet ktoś mi napisał, ale ty masz zmarszczek, bo tego tak nie było widać, ale cała skóra była aż taka napęczniała tutaj na twarzy i później jak coś mówiłem tego, to mi się tak aż cała skóra marszczyła, to właśnie był taki typowy wysyp łuszczycy i tym razem był to wysyp na twarzy, ale było to po prostu spowodowane czymś, że ktoś mnie poprosił o coś, żebym mógł to sprawdzić, czy to jest dobre do jedzenia, czy nie, bo taki naturalny tester ze mnie troszeczkę jest. Bo jak zjem coś, co jest nie tak, to mam od razu reakcję na mój organizm. I to później tak jakoś 2 tygodnie trwa, zanim to znowu całkowicie uda się zlikwidować. Ale tutaj właśnie też pryskałem właśnie tą mgiełką wodorową, bo to na twarzy było bardzo uciążliwe, bo to piekło i tutaj reakcja naprawdę jest bardzo szybka, fajnie, to od razu taka ulga i szybko to pomaga na to. Tyle, co mogę na ten temat powiedzieć z mojego doświadczenia. Nie z marszczkowego, ale z problemów skórnych. Dobra, nie przeciągamy już, bo i tak się zrobiło za długie. Także życzymy wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego. Pa. Już prawie zakończyliśmy ten film. Właściwie zakończyliśmy. Jeszcze zapomnieliśmy w sumie o jednej rzeczy, ponieważ powiedzieliśmy o samej twarzy, ale umknęła nam jedna rzecz, której zapomnieliśmy powiedzieć, że używa tego tutaj również na szyję i na dekolt tutaj. Również tym smaruje i też pryska tą mgiełką i też smaruje tutaj dekolt tak samo jak i twarz tutaj. I tutaj no zresztą sami możecie to ocenić, bo widzicie, czy tutaj gdzieś ma zmarszczki. Przypominam, że ma prawie 60 lat. I gdzie ona ma tutaj zmarszczki? Nie ma po prostu zmarszczek, gdzie właśnie bardzo wiele kobiet ma problemy tutaj z tym właśnie obszarem, gdzie tutaj jest bardzo mocno widoczne, że są zmarszczki, się pojawiają i tak dalej. Więc tutaj to jeszcze też chcieliśmy to podkreślić, że to też na to tutaj właśnie jest też stosowane. No po prostu umknęło nam, jak to bywa czasem. Ale, po co, kiedy ja jestem prawie każdy dzień na dwór, na słońce, na ciepłą temperaturę, na zimną temperaturę. Nie mów mi nic o genetycznym. Nie mów mi nic o ten temat. Tak? Tak. Ale jak to jest możliwe? Bo ja mam zaufanie na słońce. Słońce jest dobre na mojego ciała. Tak. Dla mojego też. Ja tylko mówię o moje doświadczenia, on mówi o niego doświadczenie. Dokładnie. Także to jeszcze sorry, że na samym końcu filmu, bo to miało być w sumie w środku, ale no, my też jesteśmy ludźmi i też czasem coś nam może umknąć, bo my tutaj nie pracujemy z jakimś scenariuszem, gdzie mamy wszystko rozpisane, tylko my do nas po prostu mówimy jak ludzie. Nie jesteśmy robotami, nikogo nie pisze dla nas. Co i to i to możecie mówić i nic inaczej. Nie, tego nie ma u nas. Sorry,
My po prostu mówimy z własnych doświadczeń, które sami przerabiamy. Czasem, jak mam bardzo mocno rozbudowany film, to sobie zrobię punkty, o których mam gdzieś coś powiedzieć i to jest tyle. Więcej tutaj już nic z tego nie mam, także nie mam całego scenariuszu rozpisanego gdzieś na ekranie, który mi leci, tylko po prostu muszę sobie punkty porozpisywać. Czasem przy ziołach, jak miałem filmy o dolegliwościach, no to wtedy rzeczywiście miałem te dolegliwości pozapisywane mniej więcej, bo jest tego naprawdę dużo przy niektórych ziołach i można zapomnieć, ale większość filmów jest po prostu robiona o tak, siadając i po prostu z własnych doświadczeń, które trwają niekiedy, ponieważ ten film na przykład trwał rok, żeby go stworzyć i żeby dziś wam tutaj coś powiedzieć na ten temat. Kiedy są teraz takie ludzie, którzy robią typikalną pracę na inne ludzi i oni mówią, wodorowa jest ta nazwa? Jest syf, to nie jest dobrze. Bardzo przepraszam, ale to są ten ludzie, którzy oni mają szkolenie, tak, bardzo doskonale, minimalnie 5 lat szkolenia oni mają na ten sektor. Ja nie chcę mówić nic o ten sektor dalej, jaki ludzie to są. Ten, który wiedział, jak ja myślę, to wiesz doskonale, o jakiej grupie ja mówię. No tak. Wiesz, sam się uczy sprzedawać. Tak. Tak jest. Słuchaj, ja nie mówię, wy możecie kupić to, albo smalec zdjęcie, albo to, albo inne urządzenie. Nie, my pokażemy was, co my używamy, po co to my używamy i nasze doświadczenia na urządzenia, na przykład mgiełka wodorowa. Okej, na wodorowa. Teraz już kończymy, bo ten film się zrobił i tak za długi. Także miłego dzionka wam życzymy. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu i nie zapomnij, nie każdy od nas jest tak samo. Tak. Psik. Jeszcze 2. Psik, psik. Okay. Trzymajcie się. Pa. Hej.